Witaj w pierwszym odcinku kursu dotyczącego modelowania w programie SelfCAD, w którym stworzymy nasz pierwszy projekt. SelfCAD jest programem przeglądarkowym, zatem żeby zacząć z niego korzystać, wystarczy wejść na stronę www.selfcad.com i założyć swoje konto. Ja już mam takie konto i jestem zalogowany, więc mogę odpalić edytor i zacząć modelować. Po załadowaniu aplikacji pokazuje nam się lista projektów. Widzisz tutaj niektóre moje projekty. My chcemy stworzyć nowy projekt, więc klikamy w pierwsze pole. Powinno nam się teraz pokazać okienko takie, jak widzisz na ekranie. Możemy w nim ustawić przede wszystkim nazwę projektu. Ja nazwę ten projekt Tutorial. Niżej możemy ustawić wielkość naszego obszaru roboczego. Obszar roboczy, czyli Workspace, to taki sześcian, wewnątrz którego będą się znajdowały wszystkie nasze modele. Oznacza to, że obszar roboczy powinien być większy niż to, co chcemy stworzyć. Domyślnie jego wielkość ustawiona jest na wartość 700, więc jest to sześcian o wymiarach 700 na 700 na 700 mm. Drugą wartością jest segment size, czyli wielkość oczka siatki. Za chwilę zobaczymy, że nasz obszar roboczy podzielony jest siatką na mniejsze kwadratowe segmenty. W tym przypadku każde takie oczko siatki będzie kwadratem o boku długości 50 mm. Na samym dole możemy jeszcze wybrać kierunki osi układów współrzędnych. Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony, np. z innych programów, do pionowej osi Z, to może wybrać tą drugą opcję. Ja już się przyzwyczaiłem do pionowej osi Y, więc wybieram opcję pierwszą. Wszystko to, co tutaj wybraliśmy, można później zmienić, o czym dowiemy się w dalszej części filmu. A teraz stwórzmy nowy projekt. I w końcu ukazał nam się główny interfejs aplikacji. Na środku widzimy kwadratową płaszczyznę. To jest właśnie Workspace. Zobacz, że rzeczywiście znajduje się na nim siatka. Widzimy też, że do projektu automatycznie dodał nam się Cube. Chcesz przyjrzeć mu się bliżej? Aby przybliżyć lub oddalić widok, użyjemy scrolla myszki lub klawiszy plus oraz minus na klawiaturze. Jeżeli chcemy widok przesunąć, możemy poruszać myszką z wciśniętym środkowym przyciskiem, czyli właśnie scrollem. Innym sposobem jest użycie strzałek. Oczywiście widokiem można też obracać. Służy do tego lewy przycisk myszki lub kostka znajdująca się w lewym górnym rogu. Możesz jej użyć do precyzyjnego ustawienia widoku np. od przodu lub pod kątem 45 stopni. No dobrze, to wiemy już jak poruszać się w edytorze i wiemy jak wygląda Workspace. Ale chwileczkę, przecież powiedziałem, że obszar roboczy jest kostką, a tutaj mamy płaszczyznę. Tak, to dlatego, że boczne ścianki tej kostki są obecnie ukryte. I dobrze, zazwyczaj nie będą nam potrzebne. Jeśli jednak chcemy je wyświetlić, musimy wejść w Settings, Workspace. Drugim sposobem na włączenie tych konkretnych ustawień jest naciśnięcie układów współrzędnych w prawym dolnym rogu. Teraz możemy sobie włączyć pozostałe płaszczyzny. Widać już wyraźnie, jak duża jest nasza przestrzeń robocza. Co więcej, możemy również zmienić kolory płaszczyzn oraz siatek, a także ich przezroczystość. Na samej górze mamy możliwość wyłączenia niektórych elementów. Na przykład możemy wyłączyć widok siatki, albo kolorów, albo tych etykiet podpowiadających nam, na którą stronę projektu patrzymy. Trzecie okienko jest domyślnie wyłączone i kryje się pod nim linijka, która może czasami Ci się przydać do określenia położenia kursora. Pod ustawieniami widoczności mamy znane nam już parametry Workspace Size i Segment Size. Poniżej ustawień płaszczyzn mamy opcję umiejscowienia z lewej lub prawej strony tej kostki, za pomocą której możemy obracać widokiem. Ostatnią rzeczą, jaką możemy tu zmieniać, jest znana nam już orientacja układów współrzędnych. I na tym zakończę niniejszy odcinek. Już teraz zapraszam Cię na następny, który niebawem się pojawi. Trzymaj się,
Cześć!